Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym tematem. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o tak zwanej metodzie hoovering. To jest od angielskiego słowa hoover, odkurzacz, a hoovering to po prostu wciąganie i tutaj w takim znaczeniu, że wciąganie z powrotem przez osobę narcystyczną nas do związku. I niestety, ale jeżeli chodzi o tę manipulację i jej uleganie, to mogłabym sobie wystawić 6 z plusem, jeżeli można, bo ulegałam jej praktycznie 10 lat. Także, ale przechodząc do tematu, o co w tym chodzi, o co w tej metodzie chodzi. To jest metoda, która utrudnia nam odejście od osobowości narcystycznej, od psychopatów, socjopatów, borderline. Co te osoby robią i jak to wygląda, dzisiaj postaram się Wam to opisać. Narcyz, kiedy my kończymy związek, bądź zostaniemy porzuceni, bądź obie strony zdecydują, że kończymy związek, po jakimś czasie zorientujesz się, że osobowość narcystyczna zaczyna się do Ciebie odzywać, wysyłać bądź maile, bądź dzwonić, bądź wysyłać SMS-y, gdzie nie było to dla Ciebie miłe rozstanie i wiele rzeczy wydarzyło się w tym związku, które doprowadziły oczywiście do tego rozstania i oczywiście nie były one miłe. I narcyz, próbując Cię z powrotem wciągnąć do związku, robi to, bo on chce od Ciebie coś uzyskać. I tym czymś jest Twoja odpowiedź emocjonalna. Twoja reakcja. Tak? To jest jego paliwo. I on po to zabiega o ponowny kontakt, żeby właśnie uzyskać tę emocjonalną odpowiedź. I narcyz będzie tutaj Ciebie zapewniać, że on się już zmienił, a jeżeli się nie zmienił, to zmieni się dla Ciebie, podejmie wszelkie próby zmiany, żeby po prostu tylko w związku było lepiej i żebyście oboje byli szczęśliwi. Będzie zapewniać, że będzie pracować nad sobą. I mówią do Ciebie, że no ale nie pamiętasz tych wszystkich rzeczy, które dla Ciebie zrobiłem, czy zrobiłam. To wszystko to przecież było z miłości. Nie widzisz tego? Tutaj już właśnie zaczyna się manipulacja, bo Twoja jedna część w Tobie tęskni za tą osobą i Ty, kiedy słyszysz taki komunikat, że rzeczywiście no, były dobre chwile, tak? Zaczynasz racjonalizować, przypominać sobie te dobre momenty i na tej podstawie zaczynasz idealizować ten związek, skupiasz się po prostu tylko na tych dobrych chwilach. I narcyz właśnie chce Cię na to złapać. To jest właśnie ta marchewka. I zapominasz przy tym wszystkim o tym, że byłaś zawsze, bądź byłeś mieszany z błotem. Często byłeś traktowany jak gówno. I tutaj przepraszam za określenie, ale czasami po prostu nie można inaczej tego nazwać. Byłaś krytykowana, poniżana i automatycznie, kiedy narcyz z powrotem chce z nami nawiązać kontakt, narcyz nie ma nic przeciwko temu, żeby robić dla nas znowu jakieś małe, drobne rzeczy. Mogą, powiedzmy, przychodzić z Twoją ulubioną kanapką, bądź swoim ulubionym batonikiem, bądź zaoferować Ci podwiezienie gdzieś. To będą takie małe, drobne przysługi, które narcyz zacznie znowu dla Ciebie wykonywać, mimo że w ogóle o to nie prosisz. I w tym wszystkim Twoja podświadomość będzie Ci mówiła, że jeśli możesz znaleźć wytłumaczenie dla absolutnie
niewybaczalnego zachowania, to musisz uwierzyć, że to zachowanie jest jednak wybaczalne. Miło, że tak jak powiedziałam, często byliśmy traktowani bardzo źle, byliśmy mieszani z błotem. Jednego dnia mogłaś usłyszeć, że ubierasz się jak dziwka, bądź malujesz się nieodpowiednio, bądź nosisz nieodpowiednie ubrania, masz nieodpowiednich znajomych, a po chwili, po godzinie mogłeś być przytulany przez narcyza i mógł on Tobie obiecywać, że nie chciał tak powiedzieć, że przeprasza, że po prostu on tak nie uważa, ale wszystko będzie dobrze, jeżeli tylko Ty troszeczkę nad sobą popracujesz, jeżeli Ty zmienisz to i to. Czyli to będzie takie dobro i za chwilę po prostu mieszanie z błotem. I tutaj jest dla Ciebie zadanie, jeżeli jesteś w związku z taką osobą, zauważ, kiedy przychodzą te dobre momenty, te właśnie takie przejawy dobroci. I tutaj Ty odgrywasz pięknie dzieciństwo, tak? Bo podświadomie wiesz, że tak naprawdę jedyną spójnością w dzieciństwie wśród Twoich opiekunów, spójnością w ich zachowaniu była niespójność. Jeżeli rozumiesz, co mam na myśli. Więc to zachowanie narcyza, który z jednej strony no jest przecież dobry, tak? I nie widzisz tego, że jesteś poniżana, krytykowana, tak? Co jest w tym tutaj też bardzo przykre i smutne, to to, że możesz poczuć się winny tego całego zamieszania, rozstania. Zaczynasz się zastanawiać, że okej, może to nie była wina tej osoby, która jest narcyzem czy psychopatą. Może to była po części moja wina, albo to była w ogóle moja wina i może zrobiłam coś źle, może mogłam zachować się lepiej, może mogłam zrobić coś lepiej, może mogłam coś poprawić, może bardziej się postarać. Ale tutaj jest właśnie taka pułapka, bo jeżeli czujesz się winny, to czujesz się odpowiedzialny, a jeżeli czujesz się odpowiedzialny, to możesz zrobić coś, co by mogło to naprawić. I tutaj koło się zamyka. I ten hoovering jest jedną z takich manipulacji, których ja ulegałam blisko 10 lat. Ja się łapałam właśnie na te gesty, na te gesty dobroci. I po dniu czy po dwóch, mimo wszelkich obietnic poprawy i zmiany, było nadal tak samo bądź nie gorzej. Ta osoba wracała z powrotem do swoich nawyków i z powrotem tak naprawdę jesteś poniżany i traktowany jak gówno. Także na tym polega hoovering i w dzisiejszym nagraniu ja po prostu chcę Ci uświadomić, jak to działa i że te osoby, i nie chcę tu generalizować, ale one się nie zmienią. One się z reguły nie zmieniają. Jest bardzo mały procent osób, które się zmieni i które w ogóle chce podjąć pracę ze sobą. I tutaj też odpowiedź na Wasze maile, których mnie pytacie i których mi piszecie, że chcecie ratować swojego partnera, że chcecie mu pomóc, chcecie mu uświadomić. I ja tutaj mam dla Ciebie komunikat. Zadbaj w tym momencie o siebie. Przepracuj to, co musisz przepracować. Posiedź ze swoimi emocjami, ze swoim wewnętrznym dzieckiem. I jeżeli Twój partner, partnerka będzie chciała, to pójdzie za Tobą i zacznie również pracę ze sobą. Jeżeli nie, będziesz miała odpowiedź. Zacznijmy od siebie, od swojej zmiany.
I dzisiaj, na dzisiaj to wszystko, moi kochani. Z tym chciałabym Was zostawić. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło.